Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj tak przy poniedziałku, troszeczkę krótszy filmik, takie coś troszeczkę na przemyślenie. Taka mała sytuacja życiowa. W jednym sklepie jest pewna pani ze swoim dzieckiem. No, dziecko gdzieś tam biega przez ten sklep, wiadomo, coś tam łapie do ręki. W pewnym momencie zrzucił to, no i się stłukło, było szklane. W tym momencie mama mówi do dziecka: aleś tyś jest głupi. W tym samym supermarkecie jest też druga mama z dzieckiem, które również tam gdzieś tam biega, coś bierze do ręki, no i niestety też to zrzuciło, też się to stłukło. W tym momencie mama tego dziecka mówi: oj, zrobiłeś coś głupiego. Widzicie różnicę już, czy jeszcze nie widzicie? Bo w tym momencie dziecko pierwsze myśli, że jest po prostu głupie. Dziecko drugie natomiast myśli: zrobiłem coś głupiego. Jak myślicie, co będzie z tymi dziećmi za kilka lat, kiedy dorosną na przykład? Jak myślicie, co z nimi będzie? Sytuacja wygląda tak, że to pierwsze dziecko będzie cały czas myśleć, że jest po prostu głupie. Nawet i w swoim dorosłym życiu. I nie osiągnie prawdopodobnie zbyt dużo w swoim życiu, ponieważ będzie mieć wprogramowane, że jest głupie. To drugie dziecko natomiast ma cały czas w pamięci: zrobiłem kiedyś coś głupiego, więc unikam robienia głupich rzeczy. Moi drodzy, czasami, kiedy jesteśmy w złości, w emocjach, w różnych takich naszych fazach życia, mówimy pewne rzeczy bez zastanowienia się. Mówimy to zbyt szybko. Nasze usta są szybsze niż mózg w tym momencie. Jednak pamiętajcie, że słowo trafia zawsze. Zawsze. Słowo zawsze trafia. I zawsze robi swój efekt. Szczególnie u dzieci. Później mamy różnego rodzaju traumy dziecięce, które się porobiły, które grają przez całe życie. One cały czas funkcjonują w podświadomości, mają wpływ na dane dziecko. Nam się czasem wydaje: bo tamtego powiedziałem coś, zrobiłem jakiś żart, ale to później gra nam przez całe życie. I to trzeba wszystko później fajnie poodwracać. Ale żeby to poodwracać, to trzeba najpierw to zrozumieć, to jest pierwsza sprawa, a druga rzecz, to większość nawet nie wie, że takie sytuacje były, ponieważ byli młodzi, nie pamiętają, nie przywiązali do tego uwagi, cokolwiek. Jednak to siedzi w podświadomości i to cały czas pracuje. Dlatego zwracajcie uwagę na wasze słowa, jakich używacie. Nie tylko i wyłącznie do dzieci. Tutaj podałem to jako przykład, akurat na dzieciach. Ale słowa, które mówicie do waszych znajomych, do waszej rodziny, do waszej żony, do waszego męża, do wszystkich wokół. Ponieważ jeżeli chcemy już kogoś krytykować, to nigdy, ale to nigdy nie krytykujemy jego jako człowieka, ale możemy skrytykować to, co zrobił i dać mu wskazówki, jak tego nie robić. To się nazywa pozytywna krytyka, moi drodzy. Lub konstruktywna krytyka. Ma to różne określenia tutaj w tym. Czyli coś skrytykujesz, ale pokazujesz od razu, jak to możesz zrobić inaczej. Ale nigdy nie krytykujemy danego człowieka, ponieważ nie chodzimy w jego butach, nie wiemy, jak on się czuje i tak dalej, i tak dalej. A szczególnie dzieci, ponieważ dzieci się uczą. One się dopiero uczą życia. I to rodzic jest tutaj odpowiedzialny za to, jak on swoje dziecko nauczy. Mówiąc mu, że jest głupim, no to nauczy to dziecko, że jest głupie. I takie zostanie później przez całe życie. O ile nie przełamie później tej całej traumy, tej blokady, która mu została tam wsadzona do głowy przez rodzica. Świadomie, może nieświadomie, jednak pamiętajcie, to cały czas pracuje. Więc pozwólcie czasem waszemu mózgowi zadziałać szybciej, a zatrzymajcie na chwilę swoją buzię, żeby to mogło wszystko przepracować, nim
wypalicie coś po prostu z głupa, co może później skutkować przez całe życie danego człowieka. Dobra, ja wam życzę miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej, i zostaw tutaj palucha pod tym, zostaw jakiś komentarz, żeby po prostu troszeczkę tutaj, wiecie, wzmóc ten ruch na tym kanale. Możecie też podać film dalej. Tutaj macie też zaraz jeszcze całą playlistę właśnie, historia z morałem, podobne takie różne inne rzeczy. Także pomóżcie troszeczkę nam tutaj, ponieważ no nam się to tutaj coraz bardziej zacieśnia ten ruch, bo jak wiecie, te algorytmy tutaj patrzą, co tu się dzieje, czy ktoś lajkuje, czy ktoś nie lajkuje. Możecie nawet walić kciuki w dół, to wszystko obojętne. Każda akcja się tutaj po prostu liczy i jest to, wiecie, brane pod uwagę. Bo jak się nic nie dzieje, no to się nic nie dzieje i wtedy to wszystko leci w dół. Także miłego dzionka wam życzę. Trzymajcie się. Hej.